Cześć, witajcie. Witam Was z placu budowy w Kurę. Może plac budowy to za dużo trochę powiedziane, bo póki co mamy ledwie projekt na kartce, ale dzisiaj postaram się ten projekt nieco pchnąć do przodu. Przepraszam za tak długą przerwę w nadawaniu. Niestety jeśli chodzi o dostępny czas, było z tym ostatnio bardzo krucho. Tym razem jednak wracamy na dobre. Taka sytuacja nie powinna się już powtórzyć. Mogę Wam obiecać, że filmiki będą pojawiać się od tej pory nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie, przy czym będziemy dążyć do tego, aby za jakiś czas dojść do co najmniej jednego filmu tygodniowo. Więcej szczegółów na temat przyszłości kanału zdradzimy już za kilka dni. Na razie dodam tylko, że nieprzypadkowo używam tutaj liczby mnogiej. Wracając do tematu, przypomnę tylko, że jestem w trakcie budowy makiety przedstawiającej fragment doków w Kurę z okresu II wojny światowej, która będzie tłem i podstawką dla ukończonego już modelu pancernika Yamato. Może zauważyliście, że nieco zmienił się tutaj ten plan, który pokazywałem we wstępnym odcinku zapowiadającym budowę makiety. Przeanalizowałem sobie wszystko jeszcze raz, bo właściwie to trochę też mnie blokowało przed nagraniem tego odcinka, że nie miałem jednoznacznego planu terenu, a zwłaszcza rozmieszczenia budynków, ale ostatecznie krok po kroku myślę, że udało się ustalić, co i gdzie dokładnie powinno się znaleźć, przynajmniej jeśli chodzi o same budynki. Dźwig już mamy, stoi na swoim miejscu. Na razie jest tylko jeden i może nawet tak już zostanie. Miałem budować drugi, ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Jeżeli okaże się, że zostanie na przykład tutaj jakieś puste, nieciekawe pole, to dorobię po prostu drugi dźwig. Nie jest to już w tej chwili jakiś wielki problem. Wystarczy obejrzeć poprzedni odcinek, skopiować krok po kroku to, co ten pan tam pokazywał i zrobić to samo. Jeśli chodzi o budynki, to chwilę mi zajęło przemyślenie, w jaki sposób je wykonać, tak żeby nie były to takie zwykłe kostki z kawałkami skośnego dachu, żeby jednak jakieś detale na nich odwzorować, przynajmniej żeby zaznaczone były okna. Przygotowałem sobie wstępnie do tego celu taki rysunek, na którym mamy rzuty boczne poszczególnych budynków. Opracowałem je bazując na zdjęciach archiwalnych, ale też na podstawie aktualnych zdjęć, czy też map Google. Bo niektóre z budynków stoją do tej pory, między innymi te 3 wysokie budynki dwukondygnacyjne oraz ten jeden mniejszy. Ten budynek parterowy natomiast, który oznaczyłem sobie literą B, już nie istnieje, a na jego miejscu wybudowano większy piętrowy budynek. Budynek D również nie istnieje, jak i pozostałe widoczne na planie E, F i G. One też zostały zniszczone. Budynkami jednak zajmę się w jednym z kolejnych filmów. Dzisiaj zacznę od czegoś prostszego. Przygotuję podstawę całej makiety, żeby już mieć taką, powiedzmy, bazę do kolejnych etapów. To jest zresztą taka sprytna sztuczka, kiedy nie za bardzo możecie się zebrać w sobie, żeby dokończyć jakiś model, bo przecież jest jeszcze tyle do zrobienia. To wystarczy po prostu powiedzieć sobie, że zrobię tylko jakąś niewielką część i zwykle okazuje się, że potem już jakoś idzie z górki. Ok, wydrukowany na 6 kartkach A4 rysunek przenoszę na płytę spienionego PVC o grubości 3 mm. Odznaczam sobie kilka kluczowych punktów i po prostu ołówkiem rysuję od linijki wszystkie linie brzegowe. Teraz pozostaje wyciąć potrzebny kształt. Plik w formacie PDF zawierający cały ten plan znajdziecie w opisie pod filmem. Można go sobie wydrukować w takiej formie jakby plakatu. Na 6 kartkach A4 spokojnie się mieści. Całość makiety ma wymiary około 60 na 30 cm. Płyta ze styroduru określa nam tak jakby poziom morza. Niezupełnie dokładnie, bo dojdzie nam jeszcze tutaj efekt wody, który też będzie miał jakąś grubość. Tak czy inaczej jednak taka jedna płyta
PVC to może być za mało i żeby wystarczająco oddać tą różnicę w poziomach wody i nabrzeża, użyję jeszcze jednej płyty PVC, również o grubości 3 mm. Odrysowuję kształt od tej płyty, którą już mam. Wewnątrz doku robię ołówkiem linię z małym marginesem. Dzięki temu stworzy się taki stopień, który właśnie w tym miejscu powinien się znaleźć. Ta druga wycięta płyta znajdzie się niżej. Jak widzicie, muszę tutaj dosztukować kawałek, bo nie miałem już pod ręką drugiego takiego dużego arkusza. Nie jest to jednak jakiś problem, wystarczy dociąć odpowiedni pasek i dokleić. Używam tutaj kleju cyjanoakrylowego, który bardzo dobrze nadaje się do sklejania ze sobą spienionego PVC. Klej cyjanoakrylowy zupełnie nie nadaje się do styroduru. Cyjanoakryl po prostu topi ten materiał, dlatego żeby przykleić płytę PVC do styroduru, skorzystam z kleju Ammo Ultra Glue, który nie jest agresywny chemicznie i całkiem solidnie sklei oba materiały. Nie jest to może opcja zbyt ekonomiczna, bo pojemnik z klejem jest niewielki, ale wbrew pozorom nie potrzeba go tutaj jakoś bardzo dużo. Do większych projektów można użyć oczywiście na przykład kleju polimerowego. W większej butelce będzie to znacznie tańsze rozwiązanie. Do przyklejenia drugiej płyty PVC użyję również kleju Ammo po to, żeby mieć jeszcze kilka chwil na dokładne dopasowanie. Gdybym przykleił je klejem cyjanoakrylowym, to niemal na pewno przykleiłbym ją krzywo, bo klej złapałby niemal natychmiast. Płyta styroduru ma nieco mniejszą szerokość niż założone 60 na 30 cm, ale nie jest to problem, bo wystarczy uzupełnić to miejsce paskiem PVC, ale to potem, bo boki całej makiety i tak będą jeszcze dodatkowo obłożone ładnie dopasowanymi kawałkami PVC. Najpierw jednak muszę zrobić fragment zbocza, które powinno znaleźć się w tym rogu. Na chwilę obecną widzimy, że w tym miejscu teren jest zagospodarowany, ale wszystko wskazuje na to, że ta droga i budynki zostały zbudowane już po wojnie, a więc będzie to taki, można powiedzieć, dziki kawałek terenu porośnięty roślinnością. Zaznaczam na planie zarys podstawy tego wzniesienia i dla ułatwienia odcinam sobie ten narożnik. Będzie to taki szablon, który odrysowuję na kawałku styroduru. Teraz wycinarką z drutem oporowym wycinam potrzebny kształt. Nie musi to być zrobione jakoś bardzo dokładnie, no nawet nie powinno takie być. Nierówności po takim cięciu będą od razu fajnie imitować strukturę naturalnego zbocza. Na pewno co do wysokości to przydałoby się zrobić jeszcze jedną warstwę, z tym, że będzie to już trochę inny kształt, nie o takich pionowych ścianach, a będę starał się wyciąć bardziej łagodne krawędzie. Najpierw wycinam sobie fragment z niewielkim zapasem materiału. Generalnie takie cięcie jest dosyć powolne, nawet przy pełnej mocy tej maszynki Proxona. To z uwagi na dużą grubość drutu, ale z drugiej strony dzięki temu styrodur się nie przepala i łatwiej kontrolować linię cięcia. Teraz zacznę formować ten kawałek już pod dużo większym kątem. Oczywiście wszystkie te zabiegi można wykonać przy użyciu zwykłego, solidnego noża. Taka wycinarka nie jest na pewno rzeczą niezbędną, ułatwia trochę pracę, jest przy tym mniej śmieci, ale można sobie dać radę też i bez niej. Oba kawałki styroduru sklejam ze sobą i wzmacniam kawałkami wykałaczek. Dzięki temu nie przesuną się one przypadkowo i mogę od razu działać dalej z całą bryłą.
Wyrównuję krawędź pomiędzy kawałkami. Tutaj jednak będzie to jeszcze pokryte dodatkowo jakiegoś rodzaju masą modelarską, więc nie jest to jakoś super istotne. Na koniec jeszcze wyrównam całość gruboziarnistym pilnikiem i wzniesienie można przymierzyć do podstawy. Wygląda to całkiem w porządku. Tak mniej więcej to sobie wyobrażałem. No i jest to już jakiś pierwszy krok, baza pod dalsze prace, które zamierzam kontynuować bez zbędnych opóźnień. Dzisiaj już dziękuję Wam za uwagę, a jeszcze bardziej za cierpliwość. Do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć!